Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Kiedyś to było i przy którym przeglądamy stare czasopismo o grach. No i na razie skupiamy się na Secret Service, a co będzie później to zobaczymy. Numer 67 to był ostatni numer, który wyszedł klejony. W którymś momencie Secret Service miał taki jakiś pomysł na to, aby czasopismo robić klejone. Nie był to dobry pomysł, bo w kolejnym ponownie wrócą do klasycznego jakby szycia. Czekajcie trochę, muszę sobie kamerę przesunąć. W numerze 67, 4,99, czyli kwiecień. Na okładce mamy obcego Xenomorpha z Aliens vs Predator. No, w środku, co ciekawego, Pentium versus AMD K6, słuchajcie. To było swojego czasu wielka walka pomiędzy dwoma producentami procesorów, co było lepsze. Oczywiście AMD zawsze wygrywał ceną, ale przegrywał z kolei ilością wydawanego ciepła. Dobra, wydalanego ciepła. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy w nowościach. Co my tu mamy w nowościach? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że wiele z tych gier w ogóle nie wyszło. Na przykład Wild Wild West, chyba to w końcu się nie pojawiło, nie pamiętam tego. Dragon Horde, pierwsze słyszę o takiej grze. Driver pierwszy, kto grał w Drivera, ten wie. Pierwsza misja w garażu, dla niektórych i ostatnia, bo trochę przegięli pałę pod kątem poziomu trudności. No i żona mi tu włazi i co? Grałaś w Drivera, fajnie. Przeszłaś misję w garażu, czy Jacek przeszedł? Wierzę, bo muszę. Dobra, co dalej? Baldur's Gate.pl Ogniem i Mieczem. Ogniem i Mieczem chyba w końcu się pojawiło? Nie pojawiło się, słuchajcie. To miało być FPP w świecie fantazy utrzymane w konwencji heretika. Do wyboru będzie postać Bohuna i Skrzetuskiego. Nigdy to nie wyszło. Ciekawe dlaczego. Gra ukaże się 1 kwietnia i będzie kosztowała 15 zł. No niestety chyba coś nie pykło. Revolt. Świetne wyścigi samochodzikami zdalnie sterowanymi. Zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. Słuchajcie, tu jest ciekawa rzecz, bo mamy informacje na temat nowej karty NVIDIA Riva TNT 2, znaczy nowej, no wtedy nowej. I słuchajcie, tutaj jest napisane, że NVIDIA zapewnia pracę w rozdzielczości 1920 na 1200 pikseli przy 16 milionach kolorów i odświeżaniu 75 Hz. Ciekawe, znaczy prawdopodobnie tylko Windows mógł się odpalać, bądź pulpit w takiej rozdzielczości, bo nie sądzę, żeby gry w 99 roku mogły działać w takiej rozdzielczości, w jakiejś rozsądnej liczbie klatek, ale widzę, że tutaj jakaś ta rozdzielczość taka no jeszcze nie Full HD, ale zbliżona już gdzieś tam funkcjonowała. ERF 2150, rozmowa z autorami. Shogun w przygotowaniu. Shogun to jest, słuchajcie, pierwsza gra, którą widziałem na GeForce, tym pierwszym. To był chyba GeForce 256, o ile dobrze pamiętam. U kumpla na studiach. Pamiętam, że jak to pokazał, to po prostu odpadłem, jak to działa. Ja miałem wtedy chyba Voodoo trójkę albo, no tak, Voodoo trójkę. Ale w porównaniu z tym, co GeForce oferował, to była w ogóle przepaść. I choć w Shoguna w sumie nie grałem tego pierwszego, to pamiętam, że jak mi pokazał, jak to działa, to masakra. W ogóle to recenzja będzie tego pewnie GeForce'a, bo chyba był w Secret Service. Age of Empires 2, chyba gra, znaczy część Age of Empires, którą grałem najwięcej, jak i zapewne wielu z Was, bo chociaż nie, chyba trójka. Nie wiem, jaka teraz wyszedł takie wznowienie, to chyba właśnie trójka. A może i w trójkę grałem więcej. Szczerze mówiąc, te gry są tak do siebie podobne, że nie pamiętam. W jedną z nich, w dwójkę albo w trójkę, nieważne. Corsairs, to nie grałem, to nie wiem. Vulture, też to nie wiem. Airline Tycoon, to była gra, w której zarządzamy liniami lotniczymi. Było to zrobione przez firmę Spellbound. Oni mieli jeszcze jedną taką grę, też o zarządzaniu, taką fajną, śmieszną grafiką. Prosta gra, trochę w stylu swojego czasu, czy później, czy wcześniej Lula, z tym, że tutaj mieliśmy zarządzanie liniami lotniczymi. Ogólnie lubiłem takie gry nawet sobie czasami pograć. Takie proste gry, jakieś ekonomiczne lub zarządzające. Tam wiem, że niektórzy, nie wiem, w Premier Manager się zagrywali. Dla mnie to już niestety był kosmos.
ale w te takie proste to lubiłem sobie pyknąć. No i Street Fighter Alpha 2, bijatyka z systemów Capcom. Powiem Wam szczerze, że ja nigdy nie przypadałem za Street Fighterem Alphą, z tego względu, że wychowałem się na 2, gdzie była roster postaci, był taki najbardziej rozpoznawalny, tutaj były jakieś ta Sakura, jakieś tam nowości. Faktem jest, że fajnie to zrobili pod kątem tego, że te postacie były młodsze i to było spoko, ale w mojej opinii zabrakło jakoś takiego, nie wiem, w mojej opinii, tak, bo ogólnie Street Fighter Alpha jest bardzo szanowaną bijatyką, ale mnie jakoś zabrakło takiego feelingu, który był w tradycyjnym Street Fighterze 2, w którego zagrywałem się jeszcze u Arka na Amidze. Znaczy, no, to nie była zła bijatyka, ona jest w porządku, tylko że no, wolałem jednak 2. Aliens vs Predator i pierwsza część gry, 2 części w sumie wyszły, 3, bo jedna wyszła na PlayStation 3 na Xboxa 360, o ile dobrze pamiętam, i nie była zbytnio pozytywnie oceniona. Natomiast ta pierwsza i druga całkiem spoko tytuły, zwłaszcza, że mieliśmy możliwość w zasadzie sterowania aż 3 postaciami, bo był obcy Predator, no i oczywiście jeszcze Marine. Każdy miał swoją kampanię, co też doceniałem. Aczkolwiek była to gra, którą pograłem i dosyć szybko się zapominało. To był jeden moment w Alien vs Predator, nie pamiętam czy w pierwszej, czy w drugiej części. Chyba grało się Marine na początku i w pewnym momencie się szło po korytarzu i z dachu zwieszała się taka rura, która wyglądała jak obcy. I wszystkich, których znałem, którzy grali w tą grę, zawsze pruli cały magazynek w tą rurę. Nie wiem, to była taka rzecz, której wszyscy próbowali, bądź wszyscy doświadczyli. Tylko nie pamiętam, w której to było części, kurczę. Natomiast mi się ogólnie podobała ta wersja na PlayStation 3 i myślę, że ona wróci jeszcze to było grane. Bo gra wydaje mi się mocno niedoceniona, zwłaszcza, że było tam kilka fajnych pomysłów, aczkolwiek można było zarzucić jej sporo, że było takim trochę samograjem, bardzo prosta i krótka. No nijak się miało do tych 2 części poprzednich Alien vs Predator, ale ja tam grałem i mi się podobało. 10/10 słuchajcie dostało Alien vs Predator. No w sumie, znaczy doceniałem to, że były zupełnie 3 różne tryby rozgrywki, tak, że obcy widział w taki specyficzny sposób, Predator mógł używać termowizji, to było naprawdę spoko i faktycznie czuć było różnicę w zależności od tego, kim się grało. Fajna gierka w sumie. Dobra. Heavy Gear, czyli kolejna gra o mechach. Heavy Gear swojego czasu był takim konkurentem dla MechWarriora i tak naprawdę Heavy Gear, ta 2, ona była naprawdę spoko. Znaczy to był troszkę inny tytuł niż MechWarrior, gdzie te postacie w tym MechWarriorze bardziej przypominały takie roboty. Tutaj kroczące. Tutaj mieliśmy bardziej takie faktycznie mechy. Ja akurat chyba w Heavy Gear 2 nie grałem, chyba grałem w 1. Szczerze mówiąc nie pamiętam, bo te gry też są do siebie dość podobne, ale zbierało to dobre recenzje, 8/10, także jak ktoś lubił, ogólnie w latach 90., pod koniec lat 90. były bardzo popularne gry o mechach, bo tam jeszcze było na przykład FPS-y typu Shogo, to wielu z Was pamięta. Natomiast teraz to jakby umarło, to już się tego nie robi. Znaczy wiem, że tam jakieś gry powstawały, ale Star Siege, kolejna gra o mechach, tak jak mówiłem, popularne mechy były swojego czasu. Mortyr pierwszy, słuchajcie, pierwszy Mortyr, pamiętam, bo Mortyra miałem, chyba kupiłem go na giełdzie, czy od kogoś chyba dostałem, chyba Tarkin kupił. I to miała być polska odpowiedź na Wolfensteina, tylko gra była robiona taka, wiecie, przez Mirage, w takim, no już tak mocno jak na zachodzie się gry robi. I pamiętam, że jak pierwszy raz odpaliłem tego Mortyra, była tam taka scena, nie wiem czy to nie jest ten screen, gdzie szło się po kościele i była posadzka i w tej posadzce się wszystko odbijało. Znaczy oprócz postaci, ale tam się wszystkie okna i mówię, wow, tak wyglądają teraz polskie gry, no niesamowite. Aczkolwiek sama gra była taka se. Nie przepadałem za bardzo za Mortyrem, ale doceniałem naprawdę niesamowitą oprawę. Nie wiem, czy to nie było czasem zrobione na Unreal Engine. Tak trochę wyglądało jak Unreal Engine. Wyglądało to naprawdę spoko, ładnie. I jak na polską grę, no to robiło wrażenie. Pamiętam, że drugi raz takie wrażenie polska gra zrobiła na mnie przy okazji pierwszego Chroma.
kiedy ten silnik Chrome Engine naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Mówię, wow, jak ta gra wygląda, słuchajcie, absolutnie niesamowite. No i Mortyr ogólnie spoko gra, aczkolwiek ja jakoś nie mam do niej takiej, wiecie, nie wspominam jej tak jakoś super, żebym chciał w nią zagrywać, bo pewnie już by była dawno to było grane, a nie ma. The Creed, nie wiem co to jest, The Creed. A tutaj mamy South Park. Czy to jest ten South Park, co się rzucało śnieżkami? Chyba tak, to był syf. Co 8/10 to dostało? No nie wierzę. No to było mega, mega żenujące. Nie wiem, czy to jest ta gra, co się chodziło kartmanem i rzucało śnieżkami, czy to jest jakaś inna. Tam tych gier o South Parku było kilka i one ogólnie wyglądały bardzo podobnie do siebie. W każdym razie zagrajmy w krapa, możecie sobie obejrzeć. Ultima Online 2 to już nie grałem, Baldur's Gate.pl, no to jest ogólnie, recenzja była już Baldur's Gate'a, tylko tu jest właśnie ta wersja spolszczona i w zasadzie początek długiej drogi CD Projektu do momentu, w którym jest teraz, czyli do największej firmy w Polsce i największego chyba przedsięwzięcia marketingowego związanego z grą wideo na świecie, jakie kiedykolwiek było. Mówię oczywiście o Cyberpunku. Sama kwestia Cyberpunka jest dosyć ciekawa. Może kiedyś zrobię jakiś taki odcinek o grach na poważnie, gdzie postaram się jakby przeanalizować ten marketing, który powstał w Cyberpunku i jakie to może mieć skutki i dlaczego tak się stało. To jest ogólnie ciekawe i myślę, że sama kampania marketingowa Cyberpunka to jest rzecz, o której będą ludzie pisać książki, prace doktorskie. No to jest naprawdę ciekawe do analizowania i może kiedyś coś takiego zrobię. Oczywiście content takiego typowego pod okiem, znaczy w rozumieniu takiego typowego laika, osoby, która ma jakieś tam rozeznanie na rynku, ale też nie siedzi jakby w głowach CD Projektu i tak jakby moje jakby spostrzeżenia i moje jakby przypuszczenia. Może kiedyś coś takiego zrobię, bo to jest ciekawy temat. Lamentation Sword. Nie wiem co to jest. Jakiś RPG. Heroes 3 of Might and Magic. W Heroesów to się żeśmy zagrywali, słuchajcie. Głównie z moim kumplem Juniorem, który zaraził mnie w zasadzie Heroesami. Pamiętam, że on miał jakieś wtedy słabego kompa i tam o tych gier niewiele chodziło i właśnie miał Heroesów trójkę i żeśmy przyjeżdżałem do niego do chaty i żeśmy w dwójkę tyrali w Heroesów trójkę i właśnie zaraził mnie tą. I powiem wam tak, no w dwójkę to się gra fantastycznie, ale jak grasz samemu, no to jest raczej takie se. To jest dobra gra nawet na samotne ale w dwójkę jak się gra i to nie po sieci, tylko kanapowy multiplayer, to jest zupełnie inne, słuchajcie, doznanie. Pamiętam, że strasznie się dobrze bawiłem, że jak żeśmy tyrali w to. Imperializm 2 nie grałem. Civilization Call to Power to jest jakiś chyba dodatek do cywilizacji. Army Man 2. Army Man było grałem w którąś część, w dwójkę albo w jedynkę, nie pamiętam. Było to wzorowane na tych takich żołnierzykach z Toy Story. Podłapali ten pomysł i zrobili z tego grę o takich żołnierzykach zabawkowych. Nie była to jakaś super gra i raczej nie był to tytuł, który został gdzieś zapamiętany. W którąś część grałem, albo w jedynkę, albo w dwójkę, ale powiedzmy sobie szczerze, nie były to jakieś tytuły. Na pewno tej gry nie kupiłem, kupiłem pewnie Tarkin i dlatego pewnie miałem okazję w nią zagrać. Jagged Alliance, czyli kolejna turowa strzelaninka, która troszkę nawiązywała do UFO, tylko tutaj mieliśmy najemników. Gdzieś tam się to działo, chyba w Ameryce Południowej, czy gdzieś. W dwójce, o ile dobrze pamiętam, był chyba jakiś Polak pierwszy raz. Pamiętam, że wtedy się żeśmy jarali. Jak coś się pojawiało polskiego w grach, która nie była z Polski, to było wielkie wow. I właśnie tutaj chyba jakiś Polak się pojawiał, gdzieś przewijał się. W każdym razie lubiłem Jagged Alliance, fajnie się w to grało, aczkolwiek byłem już trochę zmęczony tymi turowymi grami, bo to już były czasy, kiedy wchodziły już na dobre, zawitały te akceleratory 3D, już za rogiem było Voodoo 3, wszystkie gry poszły w 3D, a Jagged Alliance był takim jeszcze powiewem takich starych gier z rzucie izometrycznym, właśnie w stylu na przykład UFO, Enemy Unknown, czy tam UFO Terror from the Deep. No dobra, Warzone 2100 nie grałem, nie wiem co to jest.
Roller Coaster Tycoon. Chyba niedawno nawet pojawiła się jakaś gra na PlayStation 4 albo na Xboxa, na PlayStation 5 chyba nawet. A może i na 4, jakieś właśnie coś związanego z roller coasterem. Nie wiem, czy to był Roller Coaster Tycoon. Nigdy nie rozumiałem tych gier za bardzo. Jedną z niewielu takich gier, które mi się bardzo podobało, był Theme Park, gdzie rozbudowało się wesołe miasteczko, ale ten pierwszy Theme Park. Te kolejne już nie były takie dobre. Ten pierwszy Theme Park, który chyba został zaprojektowany przez Bullfroga, o ile dobrze pamiętam, to był naprawdę świetny. Dobra, Tellurian Defense, nie wiem, to są gry, które już umarły i o których nikt nie pamięta. Czy ktoś z Was grał kiedykolwiek w Tellurian Defense? Nie sądzę. A gra została zrobiona przez Psygnosis, czyli dość rozpoznawalnego dewelopera. Straszny los. Wiecie, to jest jeszcze tak, że jak była zła gra, to się zapamiętało. Jak była dobra, to się zapamiętało. Ale jak była średnia, to już bez szans gdzieś to ginęło w mrokach dziejów. Tutaj mamy co? F-16 Agresor. Destiny przeznaczenie gracza. Akcesoria do komputerów PC. Czyli jakieś pady ktoś... Manta. Najlepsza firma świata. Jeżeli mieliście coś kiedykolwiek Manty, to wiecie, o czym mówię. Roll Cage. Roll Cage to kolejne wyścigi, których za bardzo wyścigów nie lubiłem, ale akurat w Roll Cage'a zagrywałem się bardzo mocno, bo był ciekawy pomysł. Samochodziki, ktoś mi w sumie pod ostatnim chyba kiedyś to było, napisał, że samochodziki faktycznie nazywały się flipery. To były samochody, które przekładało się na drugą stronę, do góry nogami, one też mogły jeździć. Miały taką jakby tą kabinę na takim zawiasie, który przeskakiwał w zależności od tego, jak się samochodzik postawiło. I Roll Cage był właśnie taką grą, gdzie samochodziki mogły przerzucać się do góry nogami, ale mogły też jeździć po ścianach i po suficie. No i zbierało się oczywiście power-upy i strzelało się do samochodów, jak i do otoczenia, które mogło na przykład wybuchać, czyli można było zrzucić skały na przeciwnika. Zagrywałem się w to okrutnie, ale koniec końców chyba nigdy nie skończyłem Roll Cage'a, bo doszedłem do takiego wyniku, który był do takiego wyścigu, który był dla mnie ścianą nie do przebycia, ale spędzałem naprawdę masę czasu i wydaje mi się, że byłem całkiem dobry w to. Świetna gra. Potem wyszła druga część Roll Cage'a, ale co ciekawe, ta dwójka już nie była taka dobra. Nie wiem, czegoś zabrakło w tej dwójce, ale jedynka była mega dobra, mega fajna gra. I chyba nawet trójka Roll Cage'a wyszła, tylko trójka Roll Cage'a to chyba już była gra bardziej wzorowana na Wipeoutie niż na takich samochodzikach na kołach, o ile dobrze pamiętam. To już sobie musiałbym przypomnieć, gdzieś tam zrobić jakiś research, ale coś takiego było. Co ciekawe, jakaś firma... A nie, przepraszam, to nie był Roll Cage, to był Mega Race. Pomyliło mi się z Mega Race. To nie był Roll Cage. Co ciekawe, to jeszcze taka mała ciekawostka dla tych osób, które nie oglądają mnie od dawna albo tego nie kojarzą. W którymś momencie jakaś firma się odezwała, która produkowała Mega Race'a, taki remake, reboot, ciężko mi powiedzieć, co to miało być, czy nowa część. I co ciekawe, też udało im się zatrudnić samego Lance'a Boyle'a. No i oni się do mnie odezwali, jako że byłem jednym z niewielu osób, które zrecenzowały dwie pierwsze części Roll Cage'a, Mega Race'u na serii To Było Grane i zapytali się, czym chciał mi popromować. Ja tam się zgodziłem i oni w zamian zrobili samochód, który był w moich barwach z moim logo i ten samochód faktycznie miał być w grze jako do odblokowania pojaździk. Ale koniec końców to chyba nie wyszło, bo cały chyba pomysł umarł, bo już nie słyszałem o tym od, nie wiem, 4 lat chyba, także chyba się to już dalej nie pojawiło. Aczkolwiek było coś takiego, no ale w każdym razie Roll Cage, czyli chyba Roll Cage trójki nie było, 2 części chyba było Roll Cage'a, bardzo fajna gra. Ok, tu mamy dodatek do Sina, Wage of Sin, w który niestety nie grałem. Opis do Thiefa, opis do Residenta, Tomb Raider 3, Cezar trójka, no i mamy, słuchajcie, Intel Pentium 3 versus AMD K6. To były ciekawe czasy, bo Intel Pentium wyglądał w ten sposób. Dzisiaj powróciliśmy do tradycyjnych procesorów w formie kwadratowej płytki, natomiast Intel Pentium 3 był jednym i Celerony w tamtym czasie był jedną z sprzętów, które wymagały całkowicie nowej podstawki. O ile dobrze pamiętam, ta podstawka się nazywała Slot 1
i wstawiało się procesor pionowo, czyli w ten sposób, to była taka jakby skrzynka. Dlaczego tak zrobiono? Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. AMD, jak widzicie, pozostał wierny tradycyjnej płytce kwadratowej. Ja miałem co prawda Celerona, nie miałem Pentium 3, ale był to tyle problem, że to zagranie ogólnie Intela było niefajne, bo ludzie się zaczęli przesiadać na nowe platformy, zmieniać płyty główne po to, żeby właśnie ten procesor w slocie 1 umieścić. A się okazało, że Pentium 4, czy tam chyba Pentium 4 powrócił do tej tradycyjnej formy i znowu trzeba było płyty zmieniać. Nie było to dobre zagranie. Wydaje mi się, że to było jakieś... Tu się ktoś dogadał z producentem chyba płyt głównych i chodziło o to, żeby ludzie się przesiadali masowo na nowe płyty główne z nową podstawką, a potem z powrotem wrócą. Oczywiście to też nie znaczy, że stare procesory mogły działać na starej podstawce, ale dzisiaj wiadomo, że te podstawki jednak obsługiwały część tych procesorów nowych, nawet teraz jak wychodzą nowe procesory, to bardzo często działają one na tych starych płytach głównych i te podstawki się zmieniają troszkę rzadziej, a wtedy to był jakiś tutaj przekręt poszedł. W każdym razie Intel Pentium 3 to było coś, bo no to był czas, kiedy naprawdę Intel rządził w procesorach. Znaczy dzisiaj uważam, że też rządzi. Ja powiem Wam szczerze, że nigdy bym nie kupił procesora AMD. Sorry, od zawsze, jeżeli już procesor, zawsze jechałem na Intelu. Miałem raz AMD, nie pamiętam jaki, możliwe, że to była K6 i już nigdy nie kupiłem więcej AMD-ka. Nie wiem, czy z K6 nie był taki filmik, gdzieś widziałem, to nawet jeszcze chyba YouTube'a wtedy nie było. Ktoś mi podsyłał, czy miał na jakiejś płycie, wtedy nawet pendrive'ów nie było, gdzie gościu miał procesor AMD wrzucony w płytę i zdjął z niego wentylator. I ten procesor zaczynał się dymić i się zaczynał kopcić z powodu wydalanego ciepła. Właśnie nie wiem, czy to czasem nie było na K6. Test trójek. No i mamy tutaj, możemy sobie zobaczyć, jak to działało, aczkolwiek to nie jest taki test w grach, bo tutaj mamy jakieś 3D Studio Max, czyli renderowanie obrazka i mogliśmy porównać wyniki. Tu mamy jakiś Business Winston, nawet nie wiem, co to jest za test. Win 98, 3D Win Bench 99, też nie mam pojęcia, co to za test. W każdym razie no testowało się wtedy, tak? PC Dash, co to jest, słuchajcie, za dziwo, od Cyteka. Co to jest? Konsola? Wow, to jest, nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest. To jest chyba dotykowy ekranik. Nie wiem, co to, wygląda dziwacznie. Kierownice, nigdy nie byłem fanem kierownic do grania na PC-cie czy tam na konsoli, aczkolwiek chciałbym kiedyś spróbować zagrać sobie na takiej dobrej kierownicy. Aczkolwiek, no, tak jak mówię, nigdy czegoś takiego nie miałem w domu. Dobra, zobaczmy dalej supery, bo trochę nam tu zeszło, 23 minuty na jeden odcinek, trochę za długo, ale już postanowiłem sobie, że nie będę tego skracał, ile wyjdzie, tyle wyjdzie. Kącik Star Wars i kącik The X-Files. Nie wiem, czy wtedy jeszcze X-Files było popularne, wydaje mi się, że troszkę już to umierało powoli. Aloha Internet, to było w ogóle, słuchajcie, to było ciekawe, bo w czasopiśmie miałeś informacje, na jakie strony internetowe warto wejść i o czym te strony są. To było... Na przykład Załoga G. Największa i najdłużej działająca gazeta o grach komputerowych. Widzieliście? Wysyłana bezpośrednio do internautów na ich maile. W ogóle to było niesamowite, że wtedy ludzie, nie wiem, czy nie wiedzieli, jak korzystać z przeglądarek, czy po prostu szli do kafejki internetowej z czasopismem i patrzyli, w którą stronę wejść i wchodzili. Dziwne czasy, to były dziwne. Dobra. Tipsy, triki. No i mamy konsolę Final Fantasy VIII. W mojej opinii lepsza część niż 7, sorry, ale o wiele bardziej wolę 8 niż 7. Bardziej mi się podobało. No i powiem Wam, że po 7 oczekiwania były, no wiadomo, ogromne, tak? Aczkolwiek chyba 8 nie była tak popularna jak 7. Znaczy, no nie sprzedała się aż w takiej ilości, a chociaż ja uważam, że 8 była naprawdę świetną grą. Pierwsze, słuchajcie, zdjęcie z prototypu PlayStation 2, nie wiem, czy to prawda, czy nie, wejścia, czy to jest jakiś fake. Porty są, słuchajcie, chyba od
PlayStation, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Tak miało wyglądać, a czy to wiecie, czy to był fake, czy nie? No takie rzeczy robiono kiedyś, nie? I dzisiaj się też to robi, tak? Ludzie robią różne fejki, jak to będzie wyglądała konsola, jak powinna wyglądać i tak dalej. Śmieszny czas. No dobra, relacja z SMD2, czyli Manga Balanga, czyli ludzie się przychodzili, oj oczywiście, foteczki z tymi musiał być, z dziewczynami, tutaj tego, Pegas, a jakże, wywiad z Hitoshi Ido, to jest pewnie jakiś twórca mang, ale ja się nie znam na mandze, także nie będę się tutaj za bardzo... Manga Balanga i Czarodziejka z Księżyca. Kiedyś to leciało na Polsacie chyba, czy coś? Czy na Polonii 1 chyba, tak? Przed Tsubasą puszczali, to było straszne. Jak pamiętam, kiedyś, mówiłem to chyba wielokrotnie, byłem chory, miałem ospę wietrzną i siedziałem w domu i nie miałem co robić. I tak się zacząłem wkręcać właśnie, wkręciłem się w Tsubasę i pamiętam, że odcinki leciały rano, które były powtórką z dnia poprzedniego i potem nowy odcinek szedł o 16. I tam szedł blok 3 kreskówek. I Tsubasa był oczywiście na końcu, więc jako, że nie miałem co robić, oglądałem te badziewia, tam to właśnie, nie wiem, czy to był Sailor Moon, czy jakieś tam czarodziejskie zwierciadełko, czy jakieś inne pierdoły. Potem leciał Yataman, którego też bardzo nie lubiłem. No i na końcu leciał Tsubasa. Ja zawsze ten cały blok oglądałem, no bo co miałem robić? Takie to były czasy. Dobra. 68 numer i wracamy do szycia, także będzie się to troszkę łatwiej oglądało. Miejmy nadzieję, że będzie się łatwiej oglądało. Słuchajcie, tutaj mamy taką informację. Biggest selling computer games magazine in Poland. I to wcale nie są czcze słowa, bo Secret Service sprzedawał się w absurdalnej liczbie egzemplarzy. Potem oczywiście internet wszystko zabił, ale w momencie, kiedy to wychodziło, nie wiem, czy tu znajdziemy nakład gdzieś. Zobaczmy w stopce. To jest ciekawe, jaki to miało nakład w tamtym czasie. Nie ma napisane? Nie ma. 130 000, słuchajcie, 130 000. Dzisiaj, żeby takie czasopismo się rozeszło, nawet w połowie tego, w 65 000 to jest chyba nierealne, słuchajcie. Dzisiaj wszystko jest na internecie. Dobra, co tam mamy w nowościach? W zasadzie to są gry, które chyba nigdy się nie pojawiły znowu. Nie wiem, nie kojarzę tego. The Real Neverending Story, Hostile Waters, Maximum Overkill, to jest chyba o czołgach? Maximum Overkill to był Comanche. Maximum Overkill. Czekajcie. Okej. Co my tutaj mamy? Gromada, Wild Wild West. Nie wiem, czy to się w końcu pojawi. Wydawało mi się, że to się nie pojawiło nigdy. Star Wars Episode 1, czyli gra na podstawie filmu, gdzie nawet była dobra. Taka strzelanka, gdzie w zasadzie akcja toczyła się równolegle z wydarzeniami z filmu. Znaczy nie równolegle, tylko przeżywaliśmy te same wydarzenia, co widzieliśmy w filmie. No nawet było spoko. No dobra, premiery zachodnie mamy tutaj, sajtek, reklamy, rezerwowe psy, o god damn it, jaki to był syf. Powinniście się Rodryko i Rafale wstydzić. Nie wiem, ta gra to miała być po prostu po to, żeby miała szokować, tak? Po części to było trochę takie Jagged Alliance po polsku z okrutnie brzydką grafiką, bo wszystko postanowiono zrobić na 3D i to tak wyszło mocno średnio. Aczkolwiek no, trzeba przyznać, że gra w jakiś sposób namieszała na rynku, przynajmniej kontrowersją, bo tam no, dużo było takich, bardzo była brutalna, no ale ogólnie gra była naprawdę kiepska. Kiepski w opór. Nawet jeszcze dzisiaj by mi się udało kupić tą grę, to może bym zrobił jakiś materiał o niej, bo to jest żenujące. Dobra, Star Trek The Next Generation Birth of the Federation. No niestety nie grałem. W Star Treki to prawie żadne nie grałem. Przyznaję się bez bicia. Vampire the Masquerade, czyli pierwsza część w zasadzie opartej na papierowym RPG-u. Ale gra była fajna. Ogólnie papierowego papierowym RPG-u miałem bardzo mętne pojęcie i w zasadzie nie grałem. Nie grałem nigdy w coś takiego. Ale w tą grę grałem, mi się bardzo podobała. Pierwsza część była super, naprawdę była świetna. Druga część już mi się tak bardzo nie podobała, ale pierwsza część to ja się tak wciągnąłem, że głowa mała. A to był RPG, co ciekawe.
a jednak wessało mnie niesamowicie. Diablo 2. Diablo 2. Co mogę powiedzieć o Diablo 2? W zasadzie to wygląda troszkę, wydaje mi się, inaczej niż końcowa wersja Diablo 2. To jest jeszcze jakiś beta albo coś takiego. Ciekawe, bo tu jest napisane, że Diablo 2 oferowało pełną obsługę układu 3DFX. Nie pamiętam, czy w Diablo 2 były w ogóle jakakolwiek grafika 3D. Wydaje mi się, że nie za bardzo, więc dlaczego miałoby to obsługiwać 3DFX-a? Eksterminacja i to RTS kolejny, chyba polski, tak? Wydaje mi się, że te RTS-y były z grami takimi jednymi z prostszych, które można było robić i Polacy trzaskali tego bardzo dużo. Tam ta seria ERF, Reflux, Eksterminacja, tyrali tych RTS-ików, a one były raczej średnie, tak? Street Fighter Alpha 2 ponownie z listą ciosów. MechWarrior i kolejna gra, która tylko potwierdza moją tezę, że lata 90. bardzo popularne były gry z mechami. MechWarrior 3, akurat w trójkę nie grałem, w dwójkę grałem. Lubiłem nawet sobie w to czasami pyknąć. Nie były to jakieś gry, znaczy ta dwójka to jeszcze była taka archaiczna, bo tam była grafika w zasadzie wektorowa z niewielką ilością tekstur i to wyglądało tak sobie, ale podobało mi się ogólnie, lubiłem. Pierwszą grą, którą grałem o mechach i teraz, żeby nie skłamać, ona się nazywała chyba Xenobots, gdzie były 3 mechy do wyboru, jeden przypominał Skorpiona, nie pamiętam, czy to było Xenobots teraz, musiałbym to poszukać, ale to było gdzieś na początku lat 90. Natomiast MechWarriora 2 tak, w trójkę nie. Redline, w to też nie grałem, nie mam pojęcia, co to za gra. Ale to jest jakiś, słuchajcie, i tu w ogóle FPS-ik, że samochodem się jeździ, nie wiem, czy to był otwarty świat jakiś, czy coś. Nie wiem. Nigdy o tej grze tak naprawdę nie słuchałem, nie słyszałem, nie wiem, co to było. Requiem, Avenging Angel, to akurat grałem. Całkiem ciekawa i bluźniercza gra, gdzie wcieraliśmy się w anioła. Taka to była strzelanka z ciekawym podejściem, bo to nie było takie, że przejdź misję jedną po drugiej, tylko mieliśmy jakieś takie miasto, w którym żeśmy się poruszali, gdzie było dużo cywili. No fajnie to była zrobiona gra, aczkolwiek szczerze mówiąc nie pamiętam z gameplayu za wiele już, minęło trochę za dużo czasu, aczkolwiek gra sporo swojego czasu namieszała wśród obrońców moralności, ale to była naprawdę porządny tytuł, tak? Porządny FPS. Może zrobię kiedyś o niej materiał w sumie, bo to jest gra, której w sumie dzisiaj nikt nie pamięta, a szkoda. Shadowman miał być odpowiedzią troszkę chyba na Tomb Raidera. Mieliśmy takiego kapłana voodoo z pistoletami. Troszkę inne podejście, bo o ile Tomb Raider bardziej kierował się na takie rozwiązywanie zagadek w labiryntach i tak dalej, tutaj mieliśmy więcej takich zagadek, gdzieś tam coś przynieść, postrzelać, coś tam. Nawet spoko gra. Wiem, że 2 wyszła i chyba pojawiła się, o ile dobrze pamiętam, na Dreamcasta i chyba na PlayStation 2. W 2 nie grałem, ale pierwsza część miło wspominam, chociaż do Tomb Raidera to nie miała startu z tego względu, że postać się poruszała trochę tak sztywno i wyglądało to tak, znaczy wyglądało to całkiem nieźle, ale ta sztywność w poruszaniu się, koślawe animacje trochę mi przeszkadzały, ale gra była spoko nawet. Might and Magic 7 nie grałem, Lands of Lore 3, nie grałem w Lands of Lore 3, ale grałem w 2, Guardians of Destiny. Swojego czasu Westwood bardzo mocno promował drugą część Lands of Lore, za sprawą oczywiście świetnej grafiki, pełnej różnych animacji i oczywiście aktorów. I pamiętam, że chyba w Command & Conquer pierwszym była zapowiedź Lands of Lore 2, Guardians of Destiny. Pamiętam, jak to zobaczyłem, mówię, wow, jak to wygląda. I to była też jedna z gier, którą chętnie sobie swojego czasu ograłem. Baldur's Gate Times of the Sword Coast, to jest jakiś dodatek do Baldura. Viva Football, nie mam zielonego pojęcia. Tank Racer, czyli wyścigi czołgami. O Jesus. Sport Car GT. Nope. V-Rally, pierwsza część V-Rally, akurat w to grałem. V-Rally ogólnie było spoko grą. Znaczy takie wyścigi, w które ja się głównie zagrywałem i które dotyczyły tych odcinków specjalnych, których się jeździ, to było Network Kurek Rally. Natomiast V-Rally miało taki bardziej
arcade'owy klimat, ale grałem w pierwszą część i recenzję robiłem nie tak w zeszłym roku albo 2 lata temu, chyba 5. części, czyli słuchajcie, to część jeszcze, tak seria jeszcze i marka nie umarła, fajna sprawa, że nadal te gry wychodzą. Star Wars X-Wing Alliance, mało osób wie, mało osób pamięta, że X-Wing Alliance należał do rodziny X-Winga, w którym się pojawił X-Wing, TIE Fighter, X-Wing Alliance i X-Wing vs. TIE Fighter. Czyli 4 takie części. Akurat X-Wing Alliance był grą, która po X-Wing vs. TIE Fighter wracała do singlowego gracza, gdzie mieliśmy kampanię. Oczywiście statek, którym lataliśmy, bardzo podobny do Sokoła Millennium, były cutscenki. I to jest ciekawa rzecz. Pierwszą wersją jaką miałem X-Wing Alliance na 2 płytach była wersja beta. Tarkin on chyba kupił od Rosjan kiedyś i co się okazało, że właśnie ta gra była wersją beta. Dużo rzeczy tam nie działało, bądź działało szczątkowo, że tak powiem. I ja tą wersję, słuchajcie, jeszcze gdzieś mam. Mam ją chyba nagraną gdzieś tam na płytach, mam zrzucone pliki ISO. To była dosyć ciekawa rzecz, bo można było zobaczyć, jak ta gra, że w tamtym czasie wersje beta również się pojawiały. Jeszcze wcześniej, na początku lat 90. pamiętam, że miałem wersję betę drugiej części Alone in the Dark, która również gdzieś tam wyciekła, ktoś ją wykradł czy coś takiego i też można było w nią pograć, aczkolwiek tam niektóre drzwi się nie otwierały i tak dalej. Nie działało to do końca i to było oczywiście w tamtym czasie, ja nie wiedziałem, że to jest beta, ale grając odczuwało się, że coś jest nie tak, coś nie działa, wiesza się, krzaczy, misje nie idą dalej, bo czegoś nie da się zrobić i tak dalej. Właśnie X-Wing Alliance miałem wersję betę. Kolejną ciekawą rzeczą związaną z X-Wing Alliance było to, że gra się nie odpalała, jeśli nie posiadałeś joysticka bądź pada. No i to był problem, bo o ile ja miałem wtedy joystick, miałem jakiegoś quickshota, nie pamiętam jak on się nazywał dokładnie, ale to był joystick, który się miał strasznie duże wychyły. I granie na tym w X-Winga w zasadzie nie miało w ogóle sensu. Dopiero później, wiele lat później kupiłem sobie jakiegoś takiego prostego pada i udało mi się w grę normalnie pograć. Ale jeżeli nie posiadałeś kontrolera, gra się po prostu nie odpalała i koniec. Dziwne podejście LucasArtsu, ale tak było. Machines. Mamy plakaty. O, plakaty zaczęli dawać. Ok. Dobra. Zobaczcie te plakaty zrobione z grafik. Nie wiem, czy to widzicie akurat na kamerze, ale jak widać tutaj piksele. Widać, że nie mieli zbyt duży grafik pod to. Akurat może pod Lands of Lore tak. Pod Alien vs Predator też, ale pod X-Wing Alliance mieli dosyć kiepskie grafiki i widać ogromne piksele. Dzisiaj nie do przyjęcia coś takiego, żeby na przykład PSX Extreme coś takiego zrobiło. Nie, to w ogóle nie do przyjęcia było. Dobra, kolejne opisy. Blood Thief, Resident Evil 2, dalej Civilization, Cebit 99, czyli nowości z zakresu sprzętu. Zobaczcie, pierwsze takie aparaty cyfrowe, wow. Nowe karty, S3 Savage, już chyba nikt nie wierzył w S3 karty, już chyba nikt tego nie kupił. Po Virgil polscy gracze się tak zrazili, że chyba nie wiem, czy ktokolwiek to kupował. A tutaj mamy, słuchajcie, tutaj jest ciekawa rzecz. To jest Memory Stick, 8 MB. Nigdy nie widziałem oryginalnego Memory Stick, bo te, które były w PSP, były Memory Stick Duo, czyli jakby były drugą odsłoną, drugą iteracją kart pamięci, a tutaj mamy pierwszy Memory Stick o pojemności 8 MB. Podejrzewam, że ten Memory Stick był jedynie do wykorzystania w aparatach tych cyfrowych i to nie wiem, czy to w ogóle można gdzieś kupić jeszcze dzisiaj, ciekawostka, aczkolwiek no fajnie się dowiedzieć, że coś takiego kiedyś było, Memory Stick, zobaczyć. Nigdy się tym nie interesowałem, czy był kiedyś pierwszy Memory Stick, a jak się okazuje było. Yanton Magic DVD Player i tutaj jest kolejna rzecz, o której chciałbym Wam powiedzieć. W tamtym czasie płyty, czy też odtwarzacze, napędy DVD, które były do włożenia do kompa, nie dość, że były dosyć drogie. Tutaj mamy 1033 zł, na 99 rok to było dużo. Mając sam napęd, niestety nie mogłeś odtwarzać filmów DVD z prostego powodu.
Procesory były za słabe, aby dekodować obraz w locie w takiej rozdzielczości, w takiej jakości jak na DVD. Wiem, że dla wielu z Was brzmi to absurdalnie, ale kiedyś tak było, więc jeżeli chciałeś cieszyć się kinem domowym ze swojego komputera, musiałeś kupić kartę dekodującą wideo i to jest ta karta. I ona była podłączana bezpośrednio do DVD. Jedną z najbardziej popularnych takich kart był Real Player, o ile dobrze pamiętam, Real Magic, która po prostu wspomagała dekodowanie wideo i dzięki temu film, który oglądałeś z DVD, mógł osiągnąć te absurdalne 30 klatek. Oczywiście, jeżeli nie miałeś tej karty, mogłeś odpalić sobie ten film, ale on działał, nie wiem, tam w 10 klatkach. Pamiętam, że kiedyś od Borka pożyczyłem, w ogóle jak ja byłem łeb, Borek dostał na gwiazdkę od swojej dziewczyny pierwszego Matrixa. Ja miałem jako jedyny napęd DVD i mówię, pożycz mi ten napęd DVD, pożycz mi tą płytę. Ja to próbowałem odpalić, ale to działało bardzo kiepsko. I mówię, dobra, skoro nie działa, to ja sobie zrobię z tego DivX'a. To nie jest tak jak dzisiaj, jedno kliknięcie i robi Ci DivX'a. Wtedy to było kilka programów się ściągało. Samo dekodowanie obrazu z DVD do DivX'a zajmowało chyba 24 godziny na moim kompie, ponieważ ja nie miałem tyle miejsca na dysku. Zrobiłem to tak, żeby dekodowało bezpośrednio z płyty, czyli z napędu DVD. I co się okazało po tym jednym 24-godzinnej operacji, która się niestety nie udała, o czym zaraz Wam powiem, mój napęd DVD padł. Po prostu pracował przez 24 godziny non-stop i się popsuł. Dlaczego się to nie udało? Ano dlatego, że Matrix wykorzystywał nowe zabezpieczenie filmów DVD, którym były powtórzone sceny. Po prostu film trwał i jakaś scena się cały czas powtarzała, co jakiś czas. Potem oczywiście pojawiły się te DVD dekryptery, które to zabezpieczenie zdejmowały, ale ja wtedy nie wiedziałem o tym, bo z tego względu, że to była nowość, nikt nawet mi nie przyszło do głowy, żeby zobaczyć, że są jakieś zabezpieczenia. Więc ja po prostu, jak ostatni web, zrobiłem to po prostu bezpośrednio, zrzucałem WOBy, konwertowałem bezpośrednio WOBy na DivX'a, co oczywiście dzisiaj, jeżeli ktoś ma pojęcie o tym, jak działały te zabezpieczenia w tym czasie, nie mogło się udać. No i się nie udało, więc 24 godziny straciłem napęd DVD, który nie był tani, a filmu i tak nie było. True story. Voodoo 3, słuchajcie. Voodoo 3 miałem, nie miałem dwójki. Dwójka była jakaś absurdalnie droga i pamiętam, że dopiero na trójkę. O, jeżeli jesteście ciekawi, jaki był stosunek cenowy do odtwarzacza DVD z kartą dekodującą, 1033 zł. Voodoo 3 w najmocniejszej wersji 850 zł, także karta Voodoo była tańsza niż ten napęd DVD z tą kartą, także to była naprawdę zabawa dla bogatych dzieciaków. Ja miałem napęd DVD później, nie? To nie były czasy wtedy, kiedy jeszcze wymagały tych kart Real Magic i tak dalej. Ja miałem już, powiedzmy, kiedy te napędy staniały, tak, ale karty nie miałem do tego. No dobra, zobaczmy, jak sobie poradził Voodoo 3, słuchajcie. Unreal osiągnął 640 na 480, no 61 klatek, słuchajcie, w stosunku do Riva TNT dwukrotnie więcej. To były czasy, słuchajcie, kiedy 60 klatek, to nikt nie wierzył, że te gry mogą działać w takiej prędkości. Raczej jak już działało, wiecie, jak wyszło pierwszy Voodoo, 30 to już był max, nie? 25, grało się w 25, a tutaj proszę, Quake 2, 92 ramki. Half-Life 640 na 480, 32 klatki. I to było wystarczające, słuchajcie, wtedy. No niestety, to się uważało, że jest to wystarczające. Także Voodoo trójkę miałem, aczkolwiek szybko się okazało, że Voodoo 3 za bardzo się pośpieszyłem, bo wyszły te pierwsze GeForce'y, które zmiotły wręcz Voodoo 3 z powierzchni ziemi. I to była chyba ostatnia karta, jaka wyszła, Voodoo 3. Już 4 Voodoo nie było, bo firma padła. Podobno tam, co się działo w tej firmie, w 3DFX-ie, dantejskie sceny podobno, wiecie. Trzeba poczytać sobie na internecie, zobaczyć, co tam się odstawiało, bo to jest w ogóle aż ciężko w to uwierzyć. Magic's Life Act, jakiś program do robienia chyba klipów. Jest super, monopoliści i tak dalej. Kącik Archive Mix, kącik Star Warsów, oczywiście poświęcony pierwszemu epizodowi, na który było ciężkie ciśnienie, ale potem to ciśnienie szybko zeszło, kiedy się obejrzało i
Raczej było to takie sobie. Za bardzo przegadana ta część Gwiezdnych Wojen, aczkolwiek wyścigi podracerów mega dobre. Comics, Aliens vs Predator. Znowu mamy Cyberspace. Zmieniono Aloha Internet na Cyberspace. Tu mamy, możemy się dowiedzieć o jakichś informacjach. Strona startowa SimCity. Zobaczcie, jak to kiedyś wyglądało. Zero jakiejś wiedzy o czymkolwiek, jakimś designie, po prostu wrzucone w HTML-u. Ale kiedyś tak to było, no. I koniec. Kevin Mitnick, jeden z najsłynniejszych hakerów. Niektórzy mówią, że najlepszy, ale jakby był najlepszy, to by się nie dał złapać. Haha. Także najsłynniejszy na pewno, ale czy najlepszy? Ciężko rzec. Science fiction, technology. Dobra. Można było sobie odświeżyć te artykuły w związku z premierą Cyberpunka 2077 i sobie je poczytać. Tokyo Game Show, słuchajcie, no to było... Kiedyś chciałbym się pojawić... Co roku Mariusz Kozioł mi wysyła zaproszenie na Tokyo Game Show, żebym się pojawił, ale to jest za droga bajka, nie? Tam ten bilet, to wszystko, to jest za drogie. Kiedyś bym chciał się pojawić na Tokyo Game Show, ale niestety nie stać mnie na takie drogie podróże do Japonii. Aczkolwiek musi to być ciekawe. Słuchajcie, ale nie ma w ogóle gier na konsolę. Dobra, Tenchi Muyo in Love. O god damn, Tenchi Muyo. Nie wiem i nie chcę wiedzieć, co to jest Tenchi Muyo. Dobra, ostatni numer, 69. Dobry numer. Na okładce mamy oczywiście Sokoła Millennium, ale z jakiej gry? Shadow of the Empire? The Phantom? Nie, na Phantom Menace na pewno nie. To jest napisane Star Wars Racer, ale na pewno to nie jest z Racera. Chyba że można było się ścigać w Racerze z Sokołem Millennium, jakimś statkiem ukrytym, ale nie sądzę, żeby coś takiego było. Dobra, nieważne, lecimy z tematem. Widzę, że nie dość, że sprzedawali 130 000 egzemplarzy, to reklam, słuchajcie, na początku od razu. 4 rozkładówki reklam. Się powodziło wtedy chyba. E3. Laseczka z gry Oni. Nawet całkiem spoko bijatyka, chociaż ostatnio ją odpaliłem i zobaczyłem, jak ta gra jest taka strasznie pusta. Tam, wiecie, te lokacje, nic w tych lokacjach nie ma. Aczkolwiek próbowano zrobić taką amerykańską grę, troszkę w japońską modłę, taką mangową. Co my tutaj mamy z nowości? Spider-Man, jakieś gry mnie interesują. Final Fantasy VIII. PlayStation, co jak zwykle miało dosyć pewnie mocarne stoisko. Wielkie bufory Lara Croft rzucają się w oczy. No wtedy to robiło wrażenie. Powiem Wam, że dzisiaj te targi już nie wyglądają tak spektakularnie jak kiedyś. Widać, że wtedy to po prostu kasa tak leciała na to wszystko. Byłem 2 razy na Gamescomie. Owszem, są stoiska, które wyglądały super. Pamiętam, że Darksiders miał świetne stoisko. Ale to nie jest to, co było w latach 90., gdzie naprawdę było widać rozpasanie tego wszystkiego wręcz do absurdu, nie? No a już dzisiaj tak dobrze nie jest. Rozmowy, wywiad z Janem Tomaszewskim. Dungeon Keeper 2, pierwsza zapowiedź drugiej części, drugiej odsłony Dungeon Keepera, gry od Bullfroga. Zmiana była taka, że druga część była całkowicie w 3D. Nie wiem, czy to było lepsze podejście, czy gorsze. W pierwszej grafika była bardzo dobra, bardzo mi się podobała, aczkolwiek postacie były sprite'ami, tutaj już postacie miały być 3D. Oczywiście z racji tego, że komputery miały moc jaką miały, czy tam te akceleratory, te postacie były w bardzo miernej ilości poligonów zbudowane, teksturki były bardzo rozmazane. Gra nadal dobra i w sumie ona się nie pojawiła chyba jeszcze, to było grane, a mam ją, więc może się pojawi. Nie podobała mi się już tak bardzo jak pierwsza część. Pierwsza część była czymś wow, bo tam był ten polski dubbing i gra miała po prostu jakiś świeży pomysł na siebie, tak? Dwójka to trochę było takie odcinanie kuponów od tego, co już zostało przygotowane w części pierwszej, ale też gra dobra, no nie ukrywam, że gra też dobra. Werewolf The Apocalypse, nie grałem. Airline Tycoon, ponownie tutaj na 5 minut przed premierą. Combat Corner, Dead or Alive 2. Słuchajcie, nie wiem, co jest w marce Dead or Alive, ale bardzo ją lubię. Nie przepadam za nią w grach. To jest w ogóle, nie do końca będę mógł to Wam wyjaśnić. Nie do końca lubię w nią grać, ale lubię ją oglądać. I nie chodzi tutaj o wielkie bufory postaci z fizyką cycków. Nie wiem, coś jest w tej serii Dead or Alive, że zawsze każdą część mam,
ale w żadną z nich tak porządnie nie pograłem. Czasami lubię sobie nawet same intro odpalić Dead or Alive, które są liczone w czasie rzeczywistym, na przykład w trójce na Xboxie. Wygląda to świetnie, ale nie wiem, gra jest nie dla mnie, ale nie wiem, coś jest w tej grze, że ona wygląda fajnie. Tecmo zrobiło jakąś taką grę, która wygląda, a może to o te cycki chodzi, może i tak, może i to te cycki, no nie wiem. Akurat Dead or Alive 2 doczekało się mnóstwo rzeczy, bo pojawiło się na PlayStation 2, pojawiło się na pierwszym Xboxie i co ciekawe, na pierwszym Xboxie chyba ta część była najlepsza. Na PlayStation 2 pojawiło się chyba kilka części, pojawiło się na Dreamcastie. I każda z tych części była inna. One tam były różne. Dead or Alive 2, Hardcore, coś tam. Trzeba by było tutaj zrobić jakiś research dokładny, aczkolwiek fajnie to wygląda, powiem Wam tyle. No, gra się w to średnio, bo tam gra w zasadzie opiera się też na unikach i na kontrach, czyli na przykład ktoś zadaje cios, a postać go łapie za rękę i go przewraca, nie? Czyli bardzo opiera się na refleksie. Ja nigdy nie byłem jakoś super ekstra w bijatyki, ale lubiłem patrzeć na Dead or Alive. Nawet powiem Wam, że nie tak dawno robiłem jakiś materiał z Xboxa i też miałem akurat zainstalowanego Dead or Alive, sobie pozwoliłem odpalić, sobie intro obejrzeć do trójeczki. Nie wiem, coś jest w tej grze, co mnie przyciąga. Chyba te cycki jednak. No nie będę ukrywał, chyba to są cycki. The Guardian of Darkness, to nie grałem w to, nie wiem co to jest. Dziwne, jakimś monkiem się chodzi, mnichem z klasztoru Shaolin. Discworld Noir, trzecia odsłona, w zasadzie to czwarta odsłona gry o świecie dysku, również przygodówkowa, aczkolwiek w mojej opinii najsłabsza. Z tego względu, to było grane, możecie obejrzeć, z tego względu, że zdecydowano się porzucić świetnego Maga Rinthwinda, który był świetną postacią, jeżeli chodzi o markę Discworld i o gry związane z nią, na rzecz prywatnego detektywa. I tutaj mamy w zasadzie taką grę bardziej mroczną, nadal jest ten humor świata dysku, ale gra jest jakby bardziej mroczna i opowiada o pierwszym detektywie w świecie dysku. Tak jak mówię, mniej mi się to podobało, po części też dlatego, że zdecydowano się na grafikę prerenderowaną, wszystko w 3D, co było w mojej opinii złym pomysłem, bo Discworld 2 miał ręcznie rysowaną grafikę z komiksową grafikę i wyglądało to przepięknie. Natomiast tutaj widać było spory regres w stosunku do tego, co było w drugiej części. Ta grafika była po prostu brzydka, bura i ciemna i to niestety nie wyszło za dobrze. Phantom Menace, to co mówiłem, te Gwiezdne Wojny na podstawie epizodu pierwszego. Wild Metal Country, nie mam pojęcia. Expendable, jest film z Sylwesterem Stallone i z tymi wszystkimi bohaterami. Expendable to była taka strzelanka, nie mająca nic wspólnego z tym filmem. Hidden and Dangerous. W to grałem, aczkolwiek ta pierwsza część była taka trochę jeszcze toporna. To miała być odpowiedź trochę na Commandosów, tylko że całkowicie w 3D, znaczy mówię Commandos Behind Enemy Lines, czy tam Commandos 3, tylko że miało być całkowicie w 3D. Wyszło to tak sobie, nie było to złe, ale jakaś tutaj taka siermięga była w tym i tak skończyłem tą grę, ale nie mogę powiedzieć, że jakoś mi się specjalnie podobało. Midtown Madness, słuchajcie, Midtown Madness to była w ogóle gra, w której jeździło się po mieście. Mój kolega Andrzej był wielkim fanem Midtown Madness, z tego względu, że gra była z otwartym światem, był ruch uliczny i to była chyba pierwsza gra, którą kojarzę, w której występowały migacze, słuchajcie, w samochodach. Jak się skręcało, to się odpalał migacz. Także to chyba pierwszy raz. Midtown Madness pojawiły się 3 części. Grałem chyba w pierwszą i w drugą. Aczkolwiek no to była gra, którą pograłeś 15 minut i się szybko nudziła. Znaczy tam były jakieś wyścigi, ale to było tak fajnie zobaczyć miasto. Żyjące miasto z chodzącymi ludźmi, którzy uskakiwali przed samochodem. To było spoko. To, że były te migacze, ale ogólnie gra była raczej taka dosyć mdła. Trust, Twist and Turn. Ojej, nie mam pojęcia co to jest. I nawet szczerze mówiąc, to jest chyba coś jak Wipeout. Nawet ciężko mi powiedzieć, bo na wszystkich trasach nie ma nawet pojeździku. Tu jest jakiś, chyba coś jak Wipeout. Nie jak Wipeout, samochodziki. Nie wiem, nie grałem w to nigdy. Nigdy o tym nie słyszałem nawet. Słyszeliście o takiej grze? Trust, Twist and Turn? Nie mam pojęcia co to jest. Boss Rally. 6/10, no to spoko. Actua Hockey? Czyli w 1999 roku jeszcze Gremlin produkował swoją serię Actua.
Actua najlepsza to była Actua Soccer, pierwsza Actua Soccer. Potem był jeszcze Actua Golf i co się okazuje jeszcze Actua Hockey. Ale niestety potem to umarło. Jack Nicklaus Golf. Pamiętam Golfa, to nie był Jack Nicklaus, to był Nicky Faldo na Amidze. O, Zbylu mówił, chodź tam, mam takiego tutaj, Golfa, że jak zobaczycie, to wam gały na wierzch wyjdą, na Amidze, nie? No i my tam idziemy, a on odpala Nicky Faldo, nie? Człowieku, postać digitalizowana jak w filmie, w ogóle masakra, nie? Chociaż tam Zbylu, jak każdy z nas w sumie nie wiedział, który kij do czego, więc tym kijem, którym strzelasz do dołka, walił na samym początku, gdzie tam piłka leciała 2 metry w przód, ale się grało, nie? Metodą prób i błędów. Nikt nie wiedział, o co tam chodzi. Jakieś podkręcanie piłki. Oczywiście Zbylu był mistrzem. Zbylu wiedział wszystko, nie? Jak coś się nie udało, to mówił, no ja chciałem wam pokazać, że ten kijem to niestety daleko nie uderzycie, nie? I takie wiecie, tam pierdoły gadał, ale Zbylu był w golfa najlepszy. Zbylu po prostu z Nicky Faldo to pił wódkę, nie? I oni się znali i on go nauczył, nie? Także szacun, no. Czasami sobie przypomnę Czasami mam takie przebłyski, że chciałem się ze Zbylem spotkać i zobaczyć, czy się wiele zmieniło w jego życiu. Pewnie tak, bo już dorósł, ale wtedy... Epizod One Racer, słuchajcie, gra z epizodu pierwszego, w którą grałem najwięcej. Fantastyczne wyścigi podracerów, niesamowita szybkość i słuchajcie, granie, pamiętam, przeszedłem całą tą grę, ale pod koniec to siedziałem po prostu wgapiony w monitor, ślina ciekła z ryja i po prostu tylko palce ruszały się w USAD, nie? Żeby zmieścić się w zakręt. Niesamowita, słuchajcie, sprawa. Dzisiaj oczywiście, tak jak odpalałem chyba to kiedy było pogadajmy top 10 gier 99, odpaliłem Racera, no już to nie wyglądało tak dobrze. Gra była strasznie pusta, taka smutna, ale kurde, w 99 roku to było mega tytuł, nie? Mega szybki, no w ogóle to prędkość było niesamowicie czuć, to było super. Zagrywałem się w to jak dziki, nie? No świetny tytuł, naprawdę świetny tytuł. Rage of Mages 2, nie wiem. Blaze and Blade. Nie mam pojęcia, co to jest. Chess, Ancient Conquest, Bubble Hero. To są postacie z Bubble, ale o co tu chodziło? Nie wiadomo, czy to ten sam temat. No już takie przejście w jakieś wielkie gały, po prostu to już mi się nie podobało. Bubble graliśmy z Piotrem na Commodore 64 i to był najlepszy port tej gry, jaki kiedykolwiek powstał i tyle. Final Odyssey nie grałem. Eksterminacja też nie grałem, lecimy dalej. O, i mamy plakaty, słuchajcie, co my tutaj mamy? Star Wars Racer. To chyba jest Resident, albo jakiś taki generyczny plakat. Zombie jakiś. Nie wiem. A tu mamy... To też nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. Fighter Squadron, no niestety też nie. No dobra, Data Disk, czyli dodatki. Commandos Beyond the Call of Duty, Populous i Grand Theft Auto London 1969. Zrobiłem materiał dla TV Gry o London 1969. Ja nigdy nie byłem fanem Grand Theft Auto, tych dwóch pierwszych części wraz z dodatkiem, gdzie oglądało się akcje z góry. Wydawało mi się, że te gry są po prostu kiepskie. Miałem obydwie, ale nie podobały mi się. To się zmieniło oczywiście z GTA 3, ale dwójka i jedynka to było dla mnie takie... Battlezone, Alpha Centauri, nie mam pojęcia, X-Wing Alliance Opis, Riva TNT 2, no dobra, zobaczmy, Riva TNT. Nie da się ukryć, że Riva TNT na testach wypadała gorzej od Voodoo trójki, od 2000 i od 3000, ale to był jakby początek, no nie początek, bo to druga iteracja TNT. Potem się to przekształci w GeForce'a i w ogóle już pozamiata, ale nie da się ukryć, że TNT w stosunku do Voodoo no działało gorzej, no niestety działało gorzej. Tu gdzie, tak jak mówiłem w Unrealu, tutaj mamy 57 klatek, na TNT 36. Ale nie znaczy to, że wojna się na tym skończyła, bo koniec końców oczywiście wykupiona Riva przez Nvidię, chyba, tak? Właściwie to już było Nvidia chyba, nie wiem. Zmiotła konkurencję z planszy.
swoim GeForce'em. Nie, no to była już Riva chyba. Nvidia Riva TNT 2. O, widzicie, Nvidia Riva TNT 2. Okej. Ale wtedy nie było jeszcze za dobrze. Nie wyglądało to za dobrze, jeżeli patrząc na TNT 2 i widać było, że no brakuje do 3D-Fixa, do Voodoo jeszcze trochę. Nowa płyta Intela, ojej. Czy tak ma wyglądać przyszłość płyt głównych? Dużo slotów PCI, brak AGP i 2 nowe magiczne złącza AMR i PTI. Co to jest AMR i PTI? Goddammit. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest Będę tutaj ignorantem, ale nie mam zielonego pojęcia, co to są złącza AMR i PTI. Naprawdę, nie wiem. Nie wiem. Nie ma tutaj napisane, nie ma... jest. Jego miejsce zajęły 2 nowe złącza AMR i PTI. Pierwsze pozwala na podłączenie modemu, karty sieciowej lub innego z urządzenia o prostej konstrukcji. Problemem jednak z urządzeniami na AMR polega na tym, że korzystają one z mocy obliżeniowej procesora. Ok. To ja się nie dziwię, że to się nie pojawiło. Drugie złącze tuż obok AMR jest specjalnie skonstruowane do podłączania telewizora lub panelu ekranu LCD. Zintegrowany kontroler obsługuje do 4... Dobra, to nieważne. Czyli, że podłączało się osobno panel LCD. Może i coś takiego było, słuchajcie. No wtedy panele LCD jeszcze nie były jakoś specjalnie popularne, ale jak ja miałem pierwszy panel LCD, 14 cali, czy tam 15, i miałem go w czasach, kiedy wszyscy mieli jeszcze kineskopy, a ja miałem już LCD-ka, no to on się podłączał normalnie pod wideo out z karty graficznej, pod ten, nie DVI, tylko pod ten zwykły port, nie pamiętam jak się nazywał, VGA. Także dziwna rzecz, że tu jakieś specjalne porty. Chyba umarło w ogóle, nie wiem, nigdy o tym nie słyszałem. Joypady, 3, supery, archiwum Mix, dalej. Vampir Maskarada, czyli tu była jakaś taka ta impreza chyba premierowa albo coś, ale to u kogoś w domu, to nie, to chyba była jakaś sesja RPG. Tu jakaś laska w ogóle, bez cycków, ale w staniku. Co tu się działo? Dzisiaj jakbyś coś takiego zobaczył, że takąś laskę składają w ofierze na dywanie i pomalowali ją czerwonym mazakiem i ona jest w skarpetach, to by była pogoń po prostu za czarownicą. Dziwne rzeczy w ogóle. Jeszcze jaki tutaj, wow, taki kredens, dokładnie taki kredens miała moja babcia, która już nie żyje. Boże, takie jakieś brązowe, no, miała taki kredens, to jest kredens z lat, nie wiem, 50 chyba, albo 60. Nieźle. Star Trek, Star Warsy, znowu w epizodzie 1. Era prohibicji. Znowu mamy Cyberspace. Karczma Diablo 2. Pirożek. Bo to są wszystko Diablo 2 strony, poświęcone Diablo 2. Okay. Newsy. Jakieś informacje newsowe odnośnie internetu. Tutaj wydaje mi się, że troszkę, nie wiem czy to już był moment, kiedy wyszedł Reset, ale Reset swojego czasu był fajnym czasopismem, bo był podzielony pół na pół. Pół było o grach, pół było publicystyki. I Reset miał to do siebie, że bardzo fajnie dobierał tą publicystykę z bardzo różnych tematów. Od jakichś powiedzmy gangsterów w Nowym Jorku, po jakieś, wiecie, wizje przyszłości. Fajnie to było zrobione. Uważam, że Reset, jeżeli chodzi o publicystykę, nawet taką niegrową, lekko związaną z grami, był naprawdę w mojej opinii najlepszy na rynku. Oczywiście Reset zbankrutował, miałem wszystkie numery Reseta, które gdzieś chyba pogoniłem na Allegro. Nowością w Resecie było to, że zawsze była dodawana jakaś niespodzianka do każdego numeru. Pamiętam, że w jednej była na przykład linijka taka rozkładana. Nie wiem po co to komu, ale było. W każdym razie Reset bardzo lubiłem i bardzo sobie ceniłem swojego czasu ze względu na tą publicystykę. Recenzje gier mnie tak bardzo nie interesowały w Resecie. Wolałem już poczytać Secret Service, ale publicystyka była tam mocarna. Dobór tematów naprawdę rewelacyjny i bardzo dobrze się to czytało. Widzę, że tutaj jakby też trochę próbowali, nie wiem, zerżnąć z Resetu i też jakieś informacje o technologii, science fiction, ludzie lecimy na Marsa, czyli takie rzeczy publicystyczne, nie do końca związane z grami.
Resetowi to dobrze wychodziło, ale Secret Service'owi chyba nie za bardzo, bo nie kojarzę w ogóle tych artykułów. Dobra, zobaczmy co my tutaj mamy jeszcze. O, wróciły strony o konsolach. Co my tutaj mamy? House of the Dead 2. To jest Parappa the Rapper? Nie, jakiś Jammer Lami. Ok, wygląda jak Parappa the Rapper. Tutaj mamy co? Legend of Legaia. Omega Boost? O, Omega Boost! Omega Boost pamiętam. Wiąże się z tym ciekawa historia, kiedy... Właściwie to nie wiem, czy to było Omega Boost. Jakieś tam historię opowiadałem. Chyba Omega Boost, ale czego nie pamiętam, czy to było Omega Boost, zaraz się dowiecie. Kiedyś u mojego kumpla Arka, kiedy jeszcze nagrywaliśmy rap, Arek był dostawcą farmaceutycznym, więc miał dużo leczniczych ziół. No i zazwyczaj jak żeśmy do niego przychodzili, no to on otwierał taką torbę z ziołem, no i my żeśmy tam wdychali te opary w dosyć ilości, można powiedzieć, hurtowej. I kiedyś Arek miał PlayStation. I kiedyś żeśmy odpalili to PlayStation i zaczęliśmy grać w jakąś grę. Ale już byliśmy tak nafazowani, że w zasadzie graliśmy, ja grałem, potem dawałem Markowi, Jarek grał i nawet nas to nie za bardzo zdziwiło, że kończyliśmy zazwyczaj w tym samym momencie i co się potem okazało, graliśmy na wyłączonym padzie, a konsola odpalała taki rolling demo i nam się wydawało, że gramy. True story. I potem następnego dnia chyba, bo czy ja spałem? Nie, wróciłem do domu. Jarek dzwoni rano, mówi Krzychu, żeśmy grali w grę, w ogóle żeśmy pada nie podłączyli, byliśmy tak w ogóle zrobieni, nie? Dobry to był ten farmaceutyki Jarek miał, dobre. Bardzo dobre. Lubiłem u niego przesiadywać. Takich historii mam więcej, słuchajcie, ale ta jedna z tych, to mi się zapamiętałem z tego względu, że byłem zdziwiony. Po pierwsze, że Jarek miał PlayStation, bo pierwszy raz on ją gdzieś w szafce trzymał i on wyjął. Mówił, wow, masz PlayStation, gramy, nie? I miał jedną grę. I nie wiem, czy to było Mega Boost, czy to była jakaś inna gra. Tak jak mówię, nie za bardzo pamiętam z tamtego wieczoru. W każdym razie finałem było to, że graliśmy na niepodpiętym padzie, no. Ale było super. Super nam się grało. Brakuje mi Jarka, on w Anglii gdzieś siedzi. Normalnie bym chciał się kiedyś z nim spotkać. Rzeczywiście już dzisiaj pewnie nie jest dostawcą farmaceutyków, bo to już jest poważny człowiek. Jest starszy ode mnie o 2 lata chyba. Ale spotkania z nim zawsze były. To były w zasadzie z Arkiem, żeśmy założyli pierwszy skład rapowy na wakacjach. No i żeśmy tych ziół farmaceutycznych jednak w tamtym czasie zażywali potężne ilości. Bo tak jak mówię, Arek był dostawcą, także miał tego w bród. No i pół sprzedawał, a pół żeśmy wypalali. Dobra, manga. You are under arrest. Okej, o policjantach, o polucjantach. Nie wiem, wygląda to dziwnie. Dobra, nie chcę mi się nawet nad tym rozkminiać. Chyba wolałem jednak historię z Omega Boost niż oglądać You Are Under Arrest. Dobra, na tym się zatrzymaliśmy. 69 numer. Zbliżamy się powoli do końca serii Secret Service. Jeszcze kilka tych numerów zostało, jeszcze kilka odcinków powstanie. Natomiast nie wiem za bardzo co dalej. Pytacie się o inne czasopisma, czy bym zrobił Gamblera, czy bym zrobił CD Action i tak dalej. Niestety problem jest taki, że ja tych czasopism nie mam. A drugim problemem jest to, że te historie by się powtarzały, bo większość gier była omawiana te same gry w każdym czasopiśmie, tak? Także nie wiem, jeżeli wychodził powiedzmy ten Star Wars Racer, no to było opisywane i w Secret Service, i w CD Action, i w Top Secrecie, jeśli wtedy jeszcze wychodził, i w gry komputerowe, i świat gier komputerowych, i w Gamblerze, i w CD Action. Także we wszystkich tych czasopismach pojawiała się ta sama gra, więc przeglądanie drugi raz czasopism, które będą te same gry, trochę nie ma sensu i trochę mija się z celem. Dlatego nie wiem, co zrobimy, jak się skończy. Niemniej, czekam na Wasz feedback. Ogólnie wiem, że niewiele osób ogląda te filmy, ale mi sprawdzają masę radochy, taki powrót do przyszłości. Czekam na Wasz feedback, czy chcecie, żeby były kolejne odcinki. No i tyle. Godzina 8 minęła, jak z bicza strzelił. A ja teraz wracam do grania w Assassin's Creed Valhalla, aby zrobić dla Was recenzję. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.